I bang, zaczynamy 100 dni dookoła świata. Mam nadzieję, że będziesz ze mną codziennie. A dzisiaj jesteśmy w Limie i sprawdzimy, co tutaj Lima kryje przed sobą. Pod tymi uliczkami podobno ukryte jest 70 000 ludzkich ciał. Sprawdzimy to za chwilę, ale też pójdziemy zobaczyć, czy można uzyskać zaklęcia na miłość albo jakieś inne przesądy. Odwiedzimy sklep dla wiedźm. To wszystko w dzisiejszym odcinku, także zapraszam. Ciężko mi uwierzyć, ale ledwo przekroczyłem granicę tutaj z Peru i znowu maszyna Singera. Kto ogląda moje filmy, to wie, o co chodzi. Chodzi o to, że moja babcia miała taką samą maszynę, gdzie się nie pojawię, tamta maszyna też się pojawia. Tutaj wystarczyło, że wyszedłem może 500 metrów od autobusu. Jest dobry znak, jestem na dobrej drodze. Więc szybko to się zaczęło. Jeszcze nie zdążyłem wyciągnąć aparatu, żeby cokolwiek nagrać, a już znak od babci. Ja to zawsze na coś znajdę. Tu są jakieś, widzę, protesty. Nie wiem, czy to mogę w ogóle filmować, ale widzę starszych ludzi. Może emerytury tutaj skandują wyższe. Nie myliłem się, ci ludzie tutaj przyszli protestować o zaniżone emerytury. Bo rozmawiałem z jednym tu chłopakiem, rzucił tylko temat, że po prostu ludziom się nie podoba to, jak niskie te emerytury są i że jakaś była ustawa, która w ogóle im jeszcze to zacznie obniżać za niedługo. No i przyszli tutaj protestować pod budynki rządowe. No i tak na dzień dobry, gdzieś tutaj jest ten mój hostel i wchodzę od razu na protesty. Wszedłem do takiego biednego hostelu. Ja pierniczę, jak w muzeum. Podoba wam się takie coś? Niezły klimat. 105. Ale drzwi. Tu wziąłem sobie pokój solo, żeby trochę odpocząć. Cena 80 zł, czyli nie tyle. Czekajcie, bo to muszę odepchnąć. Co tu się dzieje? Jakaś blokada chyba. No tak. Okej. I tu się świeci. No, fajne cacko. Powiem szczerze, ale wysoki sufit. Żyrandol, prywatna łazienka. Na wypasie. No hotel, nie hostel. Ale w klimacie fajnym. Żeby mi ta krowa w nocy na głowę nie spadła. Jest mały niefarcik, bo Bazylika Świętego Franciszka jest zamknięta. Jak widzicie, prace renowatorskie trwają, ale nie tylko jest na zewnątrz tutaj to otoczone tą dyktą, ale też wewnątrz przeprowadzają renowacje. Ale pani mi powiedziała, że tutaj katakumby są otwarte, ale nie można wideo ani foto. Aha, to kicha. No może wyciągnę moją tą. No nic, to wam opowiem najwyżej.
Niestety kościół jest zamknięty, ale opowiem wam pewną historyjkę. Weszłem do środka i można zwiedzić cały tam kompleks tych katakumb, ale nie wolno robić filmów ani zdjęć. Ale mam niespodziankę. Poczekajcie chwilkę, wiecie o co chodzi. Chciałem wam opowiedzieć taką anegdotę, jaka tam miała miejsce. Mianowicie mieliśmy fajną panią przewodnik. No oczywiście, no achy, ochy, barokowe kształty na suficie z drewna, niesamowite rzeźbienia, piękny kościół świętego Franciszka, historia też, różne piękne obrazy, ale opowiem wam jeden specyficzny taki moment. Byliśmy w pokoju, w którym na ścianie był ogromny obraz Ostatniej Wieczerzy. Tylko to było dosyć takie, nie wiem kto to namalował, można to gdzieś pewnie w internecie sprawdzić, ale interpretacja była dosyć ciekawa, bo tak przy Jezusie to tak sugerowało, jakby to kobieta siedziała, a nie mężczyzna. Do tej pory spory trwają, tak przynajmniej pani przewodnik mówiła, ale pani przewodnik zapytała takie pytanie, czy ktoś rozpoznaje tutaj Judasza? Bo patrzyłem na tych wszystkich apostołów i mówię, w tym zielonym kolorze. Zapytała się, czy dlatego, że ja mam zieloną koszulkę. Ja mówię, nie, to czysty zbieg okoliczności. Ona mówi, a dlaczego tak uważasz, że to Judasz jest akurat w tym zielonym? A ja mówię, bo jedyny, który patrzy mi w oczy. Wszyscy patrzyli gdzieś ku niebu i tak dalej, a ten był jakby uziemiony. Widać było w jego oczach niepewność, strach, lęk, ale też chyba jakąś zawiść, a wręcz może chęć zysku. Ja rzuciłem na koniec taką, no i oczywiście to był Judasz, był w tym zielonym, zanim nawet była postać diabła tak wyrysowana dosyć niewidocznie, ale jej nie widziałem. Ja rzuciłem oczywiście w swoim stylu taką rzecz, no bez Judasza nie byłoby chrześcijaństwa, prawda? No bo nie byłoby wskrzeszenia zmarłych, nie byłoby zmartwychwstania Jezusa. No chyba, żeby coś innego się wydarzyło. Nie mi tu wchodzić w te doktryny, ale jest to ciekawe, no nie? Taki paradoks. Osoba, która zdradziła i wydała na śmierć Jezusa, tak naprawdę dzięki niej on mógł powstać z zmarłych. Ciekawe. Dobra. I ja się pytam, co z tym sklepem dla wiedźm? Lecimy. I lekki paradoks, że tutaj życie toczy się swoim biegiem, czyli jest jakiś fotosesja dziewczyny chyba do ślubu albo po ślubie, tak mi się wydaje. A tutaj mobilizacja policji. Są różne jakieś foldery, plakaty. Aha. Wystawione przez niezadowolonych emerytów, bo się pytałem jednego kolegi i mówi, że to wszystko są jakby... Ale tu piękna ta suknia, za nie mówiłem. To są wszystko z różnych stron Peru, przyjechali tutaj emeryci. Policja, śmiesznie to wygląda, znaczy śmiech przez łzy. Stoją w mundurach z tarczami, z pałkami, z hełmami, a jak widzimy tutaj, ci ludzie, nie wiem, bez ironii, ale oni się nie nadają do żadnej walki przecież, z nikim. Tak to działa system. Średnia wieku to widzę tu chyba grubo ponad 70, więc zapytam się jeszcze tu pani, o co chodzi. Zasięgnąłem języka tutaj od takiej pani, która mówi po angielsku. Tak, to chodzi o emerytury, ale dla nauczycieli, którzy skończyli 65 lat. Teraz otrzymują 800, to jest 800 zł, bo nie mają za co żyć, a z tego co tu zauważyłem, ceny są zbliżone do tych polskich, bo poszedłem coś zjeść, nawet to około 30 zł jest obiad. Ale nie chcę się już tu narażać. Lecimy dalej, uścisnąłem dłoń. Pani się zapytały, skąd jestem, powiedziałem, że z Polski. To pierwsze co, Jan Paweł II. Nie Lewandowski, nie Wałęsa i nie Chopin. Tylko Jan Paweł II. Gdzie są te wiedźmy, ja się pytam. Lecimy kręcić przygodę. Czy to jest pies policyjny? Chyba tak. Tak, bo ma kamizelkę i sobie odpoczywa.
Skubaniec. Pieseły to są pieseły wszędzie takie same. Ciekawe, jak widzę właśnie pucy buta. I sobie tutaj ludzie dorabiają. W ogóle to jest chyba cały taki zawód, prawda? Mangowóz. 2 złote kilogram mango. No jak ja mam przejść obok czegoś takiego obojętnie? Po prostu się nie da. Ale teraz mam misję dotrzeć do tego sklepu dla wiedźm. Nie będę się ciaptał w mango. Kupię sobie później. Ale spróbujemy taki soczek może pomarańczy. Można sobie z arbuzem, z ananasem i z pomarańczy. Jest. 2 kilo 3 zł. No, co ja wam będę tłumaczył, zresztą widzicie cenę. 1 sol to jest 1 zł. O, tu spoko z tymi zakrętkami, bo można sobie urwać i ja zakręcę, spokojnie. To nie tak w Europie, że muszą nam mówić, jak z tego korzystać, a jak piję kefir, to mam nos w kefirze i tak odrywam i tak, więc Unia Europejska, otrząśnijcie się. No co wam powiem? Może mnie algorytm nie wyrzuci. No dziwnie tutaj chodzą ludzie pomiędzy samochodami. Trochę mi się przypomniały afrykańskie klimaty, tylko tutaj, jeśli chodzi o ruch drogowy, tylko tutaj jest trochę więcej asfaltu, ale ruch jest bardzo podobny. Każdy jedzie w którą stronę chce. Teraz rozumiem, dlaczego tak dużo policji jest na każdym skrzyżowaniu i to są policjanci tacy drogowi, którzy no, kierują tym ruchem i się nie dziwię wcale, bo jest Coco Jumbo tutaj na ulicach. Witamy w Limie. Ale się wydzierają. A. Gościu mi macha, nie wiem co on tam sprzedaje, jakieś chyba soczki, ale wszystko tu jest. Materiały, złoto, dżinsy, jak to na handlowej dzielnicy. No i zapach oczywiście z każdej strony tego barbecue. Nie wiem, czy to oni tutaj też smażą te świnki morskie, bo nie wiem, czy wiecie, ale tu w Andach jedzą świnki morskie, na serio. I to się nazywa w ogóle, zapomniałem, guinea pig, to jest po angielsku. W ogóle to się zastanawiam, skąd by się wzięła ta nazwa w ogóle, świnka morska. One pływają, czy o co chodzi? Czy to jest trochę tak jak z rybą po grecku u nas, albo śledziem po japońsku, lub fasolką po bretońsku. Ktoś tam coś wymyślił i tak już zostało. Odkąd wylądowałem tu w Limie, a w ogóle już kiedy tylko samolot wyleciał nad terytorium Ameryki Południowej, to dostałem jakiegoś dziwnego kompletnie banana. Znam go doskonale. Zawsze jak jestem na nowym terenie, to po prostu moje usta się rozjeżdżają i mam taką ekscytację, jak ja to zawsze mówię, 17-latka czy nawet 12-latka tuż przed Mikołajem, bo dla mnie to jest to, z czego czerpię radość i no i urodziłem się dla przygody, co tu dużo gadać. Kompletnie mówię pas do tych wszystkich turystycznych miejsc. Nie, oczywiście no niektórych to warto się zatrzymać na chwilę przy niektórych, ale większość no to sorry, no zostawiam to na emeryturę. Tutaj trzeba zobaczyć jak ludzie żyją, jak grille tutaj operują, sprzedają różne dziadostwo. O proszę bardzo, jakieś sztuczne kwiatki. Zjadłem w ogóle jakiś churros. Co tu ma gościu za kukurydzę taką? O kurde. Obcia. Czajcie jaka kukurydza. Jaka wielka. Ela, can I have one, please? Uno. Five. Okay. Proszę bardzo, wyłowi nam jakąś gorącą. Mam nadzieję, że nie jest to jakaś pastewna. Zaraz się przekonamy. No, 5 kosztuje, to nie tak mało.
Ale spróbujemy, o. Jeszcze tu odkroi. Jeszcze z serem. Okej. Tu nie z masełkiem. Raz. Ale zobaczcie jaka wielkość tego w ogóle, jak mój palec. Ciekaw jestem, co to za ser. No nie pastewna. Ciekawa, taka słodka, ale jest tak duża. Zobaczcie. Świetna. Dziwny ten serek. Słony. Taki coś jak nasz oscypek, tylko nie wędzony. Na przegryzkę, żeby było trochę protein. Dobra, kończę nagrywać, bo żebym miał jeszcze ten telefon ze statywikiem, bo skupiony jestem na jedzeniu. Uwielbiam takie miejsca. Te konstrukcje chyba już nie będą skrzyżone, ale zostawił je ktoś tutaj na ulicy. No to jakby ktoś tu chyba na tym nawet spał. Ja mi się wydaje, no bo jest kołdra dosyć świeża. To jest jakiś park. Widzę tam dosyć sporo bezdomnych osób. I tu jest ciekawy biznes. Używane toalety myją, no i później idą do sprzedaży. Taki recycling. No można też nowe sztuki kupić. To jest to, dlaczego ja podróżuję. Tutaj też jakieś szafki sprzedają, wszystko używane. No, taki second hand. Zmierzam, widzę, w jakąś ciekawą dosyć dzielnicę, no ale nie ma co się dziwić, jeżeli sklep dla czarownic tam jest, no to takie klimaty, ale powiem wam po raz kolejny, Polska to jest bogaty i naprawdę zamożny kraj. Nie mówię tu już o jakiejś Ugandzie, tylko nawet o takim Peru. Wystarczyło, że skręciłem parę ulic od tych głównych, no i bieda na każdym kroku. Znowu jest maszyna Zingera od mojej babci. Co krok to ona gdzieś się pojawia. Wszyscy dostaną tutaj jedzonko. Głodne pieski pani tu przygotowuje. Nawet fotel mają jakiś taki specjalny. No brud straszny. No, tu mieliśmy gdzieś iść, ale teraz jest zastawione to. Drut kolczasty. No jak mamy się tam dostać? Chyba tam, gdzie ten budynek taki z cegły. Może tu pójdziemy w lewo. A tu coś jest zastawione. Nie wiem, czy tam iść. Market z warzywami. Patrz, jakie marchewki wielkie. 3 złote pomidory. Okej, no tak jak u nas. Dynia, buraki za złotówkę. Co tu jeszcze można? Awokado. Dziecko się tam bawi w koszyku. Ja pierniczę. Jaka czarna, ciekawa kukurydza. Obczajcie. Z Peru pochodzą ziemniaki. O, tutaj ma różne rodzaje. Zobaczcie. Tak jak wspomniałem, nie z Ekwadoru, a z Peru, chociaż to jest temat sporny, ale z Andów, czy z Andów, tak? Tak to się odmienia? Znowu mój język polski, trudna języka. O, zaraz zobaczycie, ile tutaj odmian jest ziemniaków. Wyczytałem, że jest ponad 3000 w Peru. Gdzieś wysoko w Andach są takie w ogóle miejsca, w których tu po prostu sprzedają ich na setki rodzajów. Ale tam nie będziemy się udawać, zobaczymy jak to, bo Polska ziemniaki bardzo lubi, więc zobaczcie, jaki dziwny kształt w ogóle. To jak Bella Rosa, złoty 70, Yungay, złoty 70, Amarilla. Popatrzcie, jakie ma ciekawe takie jakieś łuski. Albo sprzedać to. A. Dziwią się mi, że spoglądam na te ziemniaki jak coś innego, no ale u nas takich odmian nie ma, nie? Ale fajnie, że tu trafiłem, obczajcie. Kolory lami się różnią wielkością. Te chyba wyglądają jakby za 2 złote, to drogo. Pewnie ciężko je się hoduje. A to? Różowy ananas? Co jest ciekawe, to nie ja jestem jakby podekscytowany i że tu jestem i oglądam te wszystkie odmiany różnych ziemniaków,
tylko ci sprzedawcy tak patrzą i no nic nie rozumiem, co tam mówią między sobą, ale odnoszę wrażenie, ale rzodkiewka, jak pięść. No, że mają niezłą bekę ze mnie, popatrzcie. To jest rzodkiewka. Czosnek, imbir. Większość, sporo takich rzeczy w ogóle jak ta czarna kukurydza w życiu nie widziałem. To jakieś jabłuszka, nie wiem, jakieś koksy. Jakieś kiszonki, nektary, napoje, palniki, owoce. A tu mały człowiek idzie przed nami, zawinięty w taką chustę tradycyjną na plecach. Mandarynki 2 zł. Limonki takie 3 zł. Truskawki 3 zł kilo. Truskawki 3 zł kilo. Mango 3 zł. A to co to jest? Spróbowałbym takiego. Not much, maybe 2. Okay. Gracias. W sumie nie wiem, co to kupiłem. Trochę mało słodkie, ale takie ciasto pączkowe, drożdżowe. Bardzo dobre. No widzicie, tak moje podróże wyglądają. Przepraszam, że jem. Co chwilę coś próbuję. Przed chwilą jeszcze piłem jakiś sok z gujawy, ale nie zdążyłem nagrać, bo byłem taki spragniony po wczorajszych tych po tej wczorajszej bieganinie w Madrycie. To chyba ze 3 kilo po prostu wypociłem, byłem tak zestresowany. Piłem. Idziemy, gdzieś tu niedaleko właśnie jest ten sklep dla tych czarownic już. Idę, końca nie widać. Różnorodność tych warzyw, tych kolorów i zapachów, których tu ciężko wam określić, jest niesamowita. Wolna amerykanka tu jest. Sorry, tak. Mami, son 2 kilos, mami, que te vas a llevar, tía, mira, llévate 2 kilos de huevo por 3 soles, 30 huevos por 3 soles, 30. Mnie pani gdzieś prowadzi, bo nikt nie wie, gdzie to jest, a ta pani mi pokaże zaraz. Allá, en ese verde, todo eso, ahí venden y allá también. En la... Muchas gracias. Nie jest to łatwe znaleźć ten sklep. Przed chwilą zapytałem się jednego pana, pokierował mnie w tamtym kierunku, później drugiego pana pokierował mnie jeszcze w innym kierunku. W końcu mówię, zapytam tych pań, co tutaj handlują, będą wiedzieć. No i jedna mnie wzięła, że tak powiem, pod ramię prawie i mi pokazała po prostu, pokazała mi, że to gdzieś tu w tym kierunku mam się udać i że będą sprzedawać jakieś węże, no ale na razie nic nie widzę takiego. Jaki tu można normalnie plastry miodu sobie kupić z pszczołami. Widzicie, co tu się dzieje? Wow. Tu są takie dziwne rzeczy, jakieś kwiaty tu sprzedają. Znaczy, nie wiem, co to są, jakieś pyłki. Nie wiem, do czego to służy w ogóle. Jakieś kamienie. Co to, sól jest? Chyba tak. A to? Też. Ma to jakiś zapach? To jest chyba Palo Santo. Tak, to jest Palo Santo. No, czyli to tutaj można sobie kupić jakieś różne liście. Nie znam się kompletnie na wiedźminowaniu. Jedynego, co z Wiedźmina znam i co praktykowałem, to gra Wiedźmina na PlayStation. Tylko tyle. Dużo liści jakichś ciekawych tu jest, zobaczcie. Co to w ogóle jest? Tu są drzewo sandałowe. Krążę tu dobre 1,5 godziny i dalej nie ma postępu, nie znalazłem tego miejsca, ale znalazłem zdjęcie pewnego sklepu w internecie i kojarzę teraz ten budynek. Ciekaw jestem, czy to jest to, ale to wracam do tych pań, co mnie prowadziły. Wiecie co, po długich przebojach jednak wracam w to miejsce i to jest ten sklepik dla czarownic. Tutaj są różne takie, widzę, amulety. Zobaczcie, są no, nie tylko dla czarownic, ale są też podkowy, są, widzę, jakieś
To nie wiem nawet, co to są za jakieś łuski dziwne, orzechy. Są całe zestawy takie do odpędzania jakichś grzechów. Zobaczcie, różne jakieś pałki. No ta trupia czacha wszystko mówi. Tam jest w ogóle cały zestaw napitków, który można skorzystać. I nie wiem, na co to wszystko tutaj jest, do czego to służy. Ale widzicie tu po tych rysunkach, nawet po takich zestawach, są całe pakiety, to chyba do sprzedaży na jakichś odpustach takich, żeby ludzie wierzyli, że te amulety przyniosą im odpędzenie duchów, szczęście, dobrobyt i tak dalej. Ale miecze, no nie wiem, do czego to jest. Odpędzania chyba też jakichś złych mocy. Wow. Co to za jakieś specjały? Jest tam coś pływanie. A, to zobaczcie, to się napijecie i jest od razu gotówka. To nie muszę nawet, chyba se kupię taki 2 litry, albo z 10. Wykąpię się w tym. Tutaj jest oświecenie, no nie wiem, czy tutaj ten pan to traktuje poważnie, ale żebym sobie jakby nie wszedł za skórę. To wygląda trochę jak denaturat jakiś. I co to powoduje? A, odpędza bandytów od was. Czyli to trzeba wypić. Najpierw trzeba wypić to po gotówkę. Jak się dostanie te miliony, to się wypija to, bo odpędza wszelkich bandytów. A to jest oświecenie dla rybaków, że mają większe połowy. Poważnie mówię. Widzę po rysunkach, jak gość stoi w ogóle z jakimś mieczem i z wędką. Przejaja. A to nie wiem, to chyba już później się tylko to pije, żeby... Co ja tu mogę wymyślić ciekawego? Żeby impreza dalej trwała, jak pójdziemy w zaświat. Karty do grania, tam jest do tarota, różne tutaj perfumy ciekawe, piramida, która pewnie powoduje jakieś oświecenie z nieba i z kosmosu. O, Buddę można kupić, wszystko, krzyże, nawet jakieś tutaj są takie leszczyny, czy co to jest. Każdy trunek służy do czegoś innego, założę się. Dobra, kończymy ten odcinek tutaj przy tym sklepie dla czarownic. To był pierwszy dzień z mojej misji 100 dni dookoła świata. Zapraszam Cię już dziś, w tej chwili, żeby śledzić mnie na wszystkich mediach społecznościowych, czyli na Facebooku, na YouTubie, na TikToku i na Instagramie Solo po planecie. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.